Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pochwalić się nowym zakupem, ponieważ kilka dni temu dotarła do mnie nowa przesyłka z Raspberry Pi Pico w wersji z Wi-Fi, do której dokupiłem płytkę rozszerzeń. Na zakup zdecydowałem się, ponieważ jak do tej pory nie miałem do czynienia z tym mikrokontrolerem, a jedynie z ESP8266 i ESP32 CAM, o której również zrobię materiał. Porównanie ze sobą tych urządzeń nie jest trudne, ponieważ każde z nich ma inne zastosowanie, inną konfigurację pinów i interfejsów, ale biorąc pod uwagę procesor i pamięć, najlepiej wypada ESP32, które jako jedyne w tym zestawieniu posiada komunikację Bluetooth. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu Raspberry Pi, jest litera W w nazwie modelu, co oznacza, że dany egzemplarz jest wyposażony w moduł Wi-Fi. Ponadto wszystkie urządzenia wspierane są przez ESP Home, jedynie Raspberry Pi Pico jest instalowane nieco inaczej, dlatego też zaprezentuję przykładowy projekt i podłączę wyświetlacz ST7735S. Zanim przystąpię do lutowania, dodam urządzenie do ESP Home. W tym celu podpinam je do portu USB. Przechodzę do ESP Home i dodaję nowe urządzenie. Klikam Continue, nadaję nazwę, Next, wybieram Raspberry Pi Pico W, klikam Install. Wybieram opcję Manual Download i postępuję według instrukcji obsługi. W międzyczasie odłączam urządzenie i z wciśniętym przyciskiem Boot Cell podłączam je ponownie do portu USB. Dzięki temu mamy dostęp do pamięci masowej urządzenia i możemy zapisywać na nim dane jak na zwykłym pendrive'ie. Następnie pobieram go i kopiuję do pamięci masowej Raspberry Pi. Urządzenie jest już online, ale ja na wszelki wypadek ponownie je uruchomię. Klikam Close. Urządzenie jest online, dzięki temu mogę przejść do logów. Jak widać, urządzenie podłączyło się w sposób prawidłowy do mojej sieci Wi-Fi. A tak wygląda urządzenie z przylutowanymi konektorami. Teraz wystarczy wpiąć urządzenie w płytkę rozszerzeń i mogę przystąpić do konfiguracji wyświetlacza, którego już wcześniej podłączyłem do ESP8266. Także zapraszam do zapoznania się z materiałem. Link wraz z miniaturą powinien się pojawić w prawym górnym rogu. Przejdę teraz do ESP Home. Oczywiście projekt jest pusty. Przejdę teraz do poprzedniego projektu, w którym konfigurowałem wyświetlacz i skopiuję jego konfigurację. Na ekranie wyświetlę logo. Pin SCL podłączam do pinu GP2. Pin SDA podłączam do pinu GP3. Pin RES podłączam do pinu GP12.
CS podpinam do GP13. Pin DC podpinam do GP14. Na koniec podpinam zasilanie. Ekran jest podłączony i skonfigurowany tak, że mogę podłączyć zasilanie. Zapisuję i instaluję. Logo wyświetla się w sposób nieprawidłowy, dlatego zmieniam model ekranu. Konfiguruję wyświetlanie godziny pod logiem. Zapisuję, instaluję. Logo się wyświetliło w nieprawidłowy sposób. Chciałbym wyświetlić je pionowo, tak aby pod spodem zmieściła się godzina. Usuwam rotację, zapisuję i instaluję. Godzina ma nieco za małą czcionkę, także poprawię konfigurację. Powiększam czcionkę, zapisuję i instaluję. A oto efekt końcowy. Jak widzicie, sama konfiguracja odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku ESP. Jedyną różnicą jest sposób dodawania Raspberry Pi do ESP Home. Na koniec chciałbym bardzo podziękować. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, proszę o łapkę w górę. A jeżeli poruszane zagadnienia w moich materiałach Cię interesują, zapraszam do subskrypcji. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!